Cześć, witam Was w Prawi, Retrogralnia. Dzisiaj będziemy mówić o grze może trochę banalnej, wydaje się, że dobrze znanej. Czy tak jest, to mi powiecie. Natomiast grze, która na pewno ma dla mnie bardzo duże znaczenie. I pretekstem nakręcenia tego odcinka jest to, że ta gra nagle stała się dużo bardziej dostępna niż kiedyś, ponieważ pojawiła się w Nintendo Switch Online. Czy tak się nazywa ta usługa? Starych gier też? Jest część tej subskrypcji switchowej? Chyba tak. Czyli jest to gra Super Mario Land na Game Boya. Klasika, zwyczajnego, takiego oryginalnie klasyczniutkiego Game Boya. Natomiast teraz możecie grać w nią niekoniecznie na tym Game Boyu, niekoniecznie na tym Game Boyu, niekoniecznie na innych maszynach, które tutaj mamy i być może zobaczycie w innym odcinku, ale możecie w nią grać na swoim najzwyklejszym Switchu. Gra, nie będę tam bawić się w opisywanie historii, którą znajdziecie na Wikipedii. Powiem tylko tyle, że wydaje mi się, że gra była launch tytułem startowym dla Game Boya, oprócz Tetrisa, ewentualnie zaraz po Tetrisie. Pamiętam rok pewnie. Wydaje mi się, że Tetris był, ale równolegle był też Super Mario Land. No i czym jest? No, skoro Nintendo wchodzi w konsolę przenośne, no to musiał mieć Mario. Natomiast gra ma pewien swój klimat, to nie jest 1:1, czyli to nie są kolejne levele Super Mario Bros. zrobione na Game Boya. Natomiast zanim opowiem Wam o samej grze, to parę słów o mojej relacji z nią. Będzie to bardzo subiektywne i prywatne, ale chcę się z tym podzielić, no bo o co chodzi w tym retro, nie tylko o gry, ale też o nasze wspomnienia. Z tą grą mam dosyć specyficzną relację. Prawdopodobnie jest to pierwsza gra platformowa i może w ogóle pierwsza gra tak naprawdę komputerowa, jeśli pominąć ruskie jajka, którą grą komputerową nie są, chociaż może są grą wideo, że to może być w ogóle pierwsza gra, w którą kiedykolwiek grałem tak naprawdę. Ponieważ historia jest taka, nie pamiętam, który to był rok, ale gdzieś tam krótko po upadku komunizmu przyjechał mój kuzyn z bardzo daleka, z dalekiej zagranicy i właśnie miał takiego Game Boya i jedyną grę to było Super Mario Land, więc jeśli dobrze pamiętam, to wtedy komputer jeszcze był w ogóle poza moim zasięgiem marzeń. Właśnie gry poznawałem przez ruskie jajka, no i chyba telewizja tak naprawdę. Nie pamiętam, czy wtedy już któryś kolega miał komputer, ale wydaje mi się, że jeszcze nie, więc telewizja, gazety, chyba jeszcze nawet nie bajtki, tylko jakieś tam Światy Młodych czy inne, więc ten świat gier był takim czymś mitycznym. Jakoś tak się złożyło, że nie trafiłem na żaden wóz brzymały czy salon arcade. Może w mojej okolicy było ich mało, a może jakoś nigdy nie trafiłem, nie pamiętam zupełnie, więc gry były dla mnie takim mitycznym stworzeniem. No i nagle pojawia się coś takiego. Miał tylko jeden kartridż z jedną grą. No i był to Super Mario Land. I nawet pożyczył mi to na chyba cały dzień czy dwa. No i to było po prostu cudo. No, mogłem siedzieć w to, grać. No, niesamowite. Do dzisiaj tą grę wspominam pięknie, do dzisiaj co jakiś czas wracam. Zanim się jeszcze w ogóle zacząłem zajmować profesjonalnie retro gamingiem, była to druga maszyna, którą jak odkryłem, że istnieją emulatory i już chyba pojawił się internet, więc było skąd je ściągnąć, albo tak. Ktoś je znalazł, już nie pamiętam, no to najpierw był oczywiście Commodore 64 jako mój pierwszy komputer, a później Game Boy. No i co? Dobra, no to chyba koniec sentymentów, spróbujemy opowiedzieć Wam o tej grze. Zobaczymy, czy mój kontrolerek ulubiony do takich gier się naładował. I musimy go połączyć ze Switchem teraz. I nam to się udało. No to co? Jak ktoś nie wie, chociaż jeśli ktoś używa Switcha, mało prawdopodobne, że nie wie, ale może nie używa Switcha, a tego zachęci. Jest w Switchu subskrypcja płatna, która nie wiem, czy jest potrzebna do grania online, bo nie gram online na Switchu. Być może jest potrzebna, natomiast na pewno w sobie ma całkiem sporą bibliotekę gier retro na różne konsole i to nie tylko Nintendo, ale może nie będę o tym za dużo opowiadać, chcecie to poszukacie. I stosunkowo niedawno, chyba jako ostatnie, pojawiły się tutaj Game Boye, zarówno zwykły, jak i Advance. Natomiast dopiero parę dni temu, przynajmniej dla mnie, może parę wcześniej, widzicie, biblioteka nie jest ogromna jeszcze i tu są też gry z Game Boya Color. Nie ma Advance'a, bo Advance ma osobną sekcję. Natomiast dopiero ostatnio pojawił się Super Mario Land 1. No to jedziemy. Dla niezaznajomionych widzicie tutaj, w sumie pierwszy raz oglądam to na dużym ekranie. Dotychczas grałem wyłącznie na samej konsoli, na OLEDowym wyświetlaczu. Teraz mamy to na takim sobie LCD.
I tak szczerze mówiąc, klimatycznie mogę powiedzieć nawet, że wydaje się to bardziej zbliżone do oryginalnego ekranu. Jeszcze zobaczymy, chociaż trochę ciemne, zobaczymy, czy możemy podkręcić jasność. No, to jest max, ale bardzo ładny, bardzo podoba mi się ten filtr pikselowy. Można go wyłączyć, ale mi się on podoba. Całkiem ładnie symuluje ten oryginalny ekran. Zwykle nie używam filtrów CRT, natomiast ten filtr dot matrixowy mi się całkiem podoba. Reszta odcinka będzie takim let's playem. Jeśli w trybie gadania będzie mi szło żałośnie, to posłużę się najwyżej save'ami zapisanymi. Na koniec może na chwilkę przełączymy się jeszcze na inną metodę stacjonarną grania w tą grę. Oczywiście można w nią grać i należy grać oczywiście, jeśli macie taką możliwość na oryginalnych Game Boyach, chociaż to będzie temat pewnie poruszony na innym odcinku, nie tylko w przykładzie tej gry. Więc dzisiaj skupiamy się na samym Mario, no jak wspomniałem, gramy w niego w najbardziej wygodny sposób, czyli na Switchu, ale używając jakiegoś pada z sensownym krzyżakiem. No, da się grać na samym Switchu, moim zdaniem wtedy z gałką analogową, z krzyżakiem, czy w ogóle jak to nazwać Switcha, to jest żałość, ale to też temat na później, natomiast spokojnie można grać albo w zewnętrznym ekranie, albo gdzieś tam kładąc Switcha sobie opierając, on ma tyle duży ekran, że już można grać mając go troszkę dalej. No ale trzeba mieć coś z krzyżakiem, tutaj mój ulubiony pad od 8-Bit Do, poprzedni. Bardzo spokojnie sprawdzi się też pad właściwy od Switcha. No to jedziemy. Muzyczka jest własna, nie ma chyba nic wspólnego z tą muzyczką oryginalną. Trochę w ogóle inny twórca za tą wersją stoi. No gameplay jaki jest każdy widzi, grzybek, więc klasyka Marianowa. Generalnie klimat egipski, nie wiem czy to były jakieś story do tego, ale spora część gry jest rzeczywiście w takich klimatach egipskich. I w pierwszym levelu mamy bardzo ładnie, chyba nawet ładniej niż normalny, zwykły Marianie zrobiony demo w zasadzie wszystkiego co się da. Game Boy, jak pewnie wiecie, ma też dźwięk stereo, ale tylko na słuchawkach. No, na Switchu możemy się cieszyć bez słuchawek, więc słychać trochę lewo-prawo. No gameplay jest ogólnie marianowy, ale są drobne smaczki. Nie wiem na przykład, czy mi się uda to tutaj pokazać, ale czy w normalnym Marianie dawało się przebiec po takich przerwach? Nie pamiętam. Tu się daje i czasem jest to potrzebne. No właśnie, czy w Marianie, Borgut, no teraz zaćmienie, czy w Marianie zwyczajnym były te, wchodziło się w rury po bonusy? Wchodziło się chyba, prawda? Czy dopiero w późniejszych Marianach? Czasem jest coś ukrytego w tych niby nic nieznaczących blokach, chociaż wydaje mi się, że nie tutaj. Monetki warto zbierać, klasycznie jest to dodatkowe życie i nie resetują się po śmierci. Chyba w Marianach się ogólnie nie resetują. Mi się zawsze wydaje, że się resetują przez to, że dla mnie najlepszym Marianem jest Giana Sisters. No i mamy strzały. Strzały są bardzo kierunkowe, tak? W dół i się odbijają, to też trzeba pilnować. Muszę wam powiedzieć, że zajebiście to wygląda na tym ekranie, na średniej wielkości ekranie. Muszę powiedzieć, spróbować to na dużym telewizorze. Naprawdę ten Switch tu się fantastycznie sprawdza. Mamy palemki. A i znowu to, zobaczcie, nawet nie pamiętałem tego, jeden level i już 2 bonus stage. Możemy oczywiście biec, możemy strzelać. Mamy grzybeczka i mamy gwiazdkę. O, ale zepsułem, no nic. Gwiazdka z nieśmiertelnością i gra wtedy piękny kankan. Może jeszcze będziecie mieli przyjemność się na niego nadzieć w trakcie gry. I widzicie, gadanie i mówienie powoduje, że nawet pierwszy level staje się wyzwaniem. Wielozadaniowość, level master. Ale to doskonały przykład pokazania, jak już wszystko to się da, w zasadzie jest zmieszczone w tym. Jak widzicie, Marian nie zginął po pierwszym kontakcie z przeciwnikami, natomiast stracił strzały i rozmiar, więc też chyba klasyczna mechanika. Ten Sfinks jest dekoracyjny? Tak, ten Sfinks jest dekoracyjny, chociaż są też nieco mniej dekoracyjne. A, tutaj mam... O, muzyczka przyspiesza, znaczy, że się kończy czas. Choć generalnie są dość hojni tutaj z czasem. Tak, tutaj musimy się wgryźć. I mamy tu już fajną mechanikę, która jest specyficzna. Na koniec chyba każdego levela, przynajmniej w większości, mamy takie wyjście prostsze i trudniejsze. Jeśli pójdziemy trudniejszym, w pierwszym levelu trudniejsze nie jest wcale trudne, ale
No to mamy losowanie bonus game. Na początku myślałem, że ten bonus game to jest czyste losowanie, ale nie. Jak się dobrze wprawi, można celować w 3 życia. Co mi się nie udało. Najgorsza opcja, no mam strzały, dostałem strzały przynajmniej, których nie miałem, bo się musi zgrać Mario i drabina. Ale można przynajmniej zwiększyć swoje szanse tutaj. No to idziemy, mamy drugiego kwiatka, który już mi nic nie daje. Jak widzicie, piękne odcienie szarości. Możemy tu go strzelić, możemy z odbicia. Borg pewnie to ładnie wyedytuje, bo generalnie sobie będę szedł i grał, więc nie wiem. O, mamy kolejny ciekawy element. Dosyć chyba unikalny. Żółwiki zostawiają po sobie bombę. Nie wiem, czy żółwiki nażarły się bomb, ale zaraz po zmiażdżeniu żółwika należy spierdzielać. Więc to jest taki też smaczek, coś unikalnego, co nie zdarza się w Marianach. Żółwika da się od dołu walnąć, da się, klasyka. Przy takiej mocnej grze na poważnie monetki naprawdę warto zbierać. Jak widzicie, już dostałem życie. Jest dużo tych bonusowych okazji na monetki. Możemy biec, możemy. Muzyczka Game Boya, jak słyszycie, jest taka bardziej cyfrowa, trochę tak właśnie bardziej jak z prostszych maszyn, co jeszcze dodaje klimatu. Dobra, po co mi ten kwiatek? Punkty. Ja nigdy nie zrozumiałem, po co są punkty w platformówkach. Czy one mają jakiekolwiek znaczenie? Już się dzieli high scorami. Ważne, z jakiego levelu się doszło. O, mamy Extra Life'a, klasyczka. Pewnie szczerze więcej różnic z klasycznym Mario. Szczerze mówiąc, ostatnio nie grałem zwykłego Mariana, więc też mogę przeoczyć jakieś różnice. Generalnie mówię, jak na komputerze, to zdecydowanie wolę Genesis Sister. I tu już mamy trochę trudniejszy case, bo to są beczki spadające, więc tutaj wystarczy błąd i już stracimy szansę na ten dodatkowy bonus level. No i Borgu będzie się nudził. Chyba, że lubisz oglądać let's play. Uda się 3 życia? Jest! Udało się 3 życia! Żyć się zbiera dużo i przez długi czas je się ma, a później, przynajmniej ja mam taki moment, gdy zaczynam je masowo tracić. Mamy znowu level taki bardzo egipski już, jakaś piramida czy coś. Klasyka, kwiatki, chyba podobnie jak w zwykłym Marianie, jak już cię stoi, to cię nie zaatakują. Mamy nawet ładne, animowane świece to jest pułapka. Muszę później zobaczyć. Wydaje mi się, że te cegły, które spadają, mają powinny mieć troszkę inny kolor, ale tego na Game Boyu, na Switchu nie widzę. Teraz mi się gra dobrze. Na początku, jak grałem w domu, to miałem problemy. Wydawało mi się, że coś laguje, natomiast wydaje mi się, że to była kwestia kontrolera analogowego, tak? Tej gałki analogowej. Na krzyżaku gra się dużo więcej, więc jeśli są jakieś lagi, to ja ich nie dostrzegam, a termometer też nie jest gamingowy, więc naprawdę jest dobrze. I taka odstająca cegła od razu sugeruje, że coś się może stać, ale nie tym razem. Dobra, udało się. A te już są groźne. Dorwały mnie. No te cegły trzeba pamiętać, albo być może można było je zobaczyć kolorami, ale nie udaje się to. Ale niedobrze, bo zaraz będzie bossu. Będzie tutaj. No tak, teraz tutaj mamy 2 ścieżki, ale tu ciekawostka, chyba tylko w zależności od tego, czy jesteś duży czy mały, tylko jedna ścieżka jest dostępna. I jak jesteś mały, to dostaniesz całkiem... Cegły! To sobie urośniemy. Tu coś jeszcze, dobrze pamiętam, było poukrywane, więc dobra pamięć warta grzechu. Jest. Tu kolejny element mechaniki, którego nie pamiętam z oryginalnego Mariana, natomiast pamiętam z Giany, tylko inaczej zrealizowany. Czyli te beczki, po których należy szybko biegać. Najlepiej biegać. I tu był taki sfinks nieco bardziej natrętny. Ale zepsułem. Ale i tak się udało. Tutaj w sumie chyba trzeba zabić bossa, żeby przejść level. No i zawsze jest, zawsze jest
bonus, ale tak, mamy skliwą scenkę, uwaga, z księżniczką Daisy, jeśli dobrze pamiętam. Co chyba też jest unikalne, no bo od kiedy Mario ratował Daisy? Kim w ogóle jest Daisy? Czy księżniczka Peach? Peach jest to właściwa księżniczka? Co? Właściwa księżniczka Mariana to Peach? Chyba tak. O, znowu trójeczka. A tu ratuje Daisy. No więc czy Peach wie o tym, że ratuje Daisy? I teraz mamy level już w trochę innym klimacie. Wygląda na to, że Mariana porwała UFO, ale nic o tym nie było mowy. Czyli co? Czyli klimat się zmienia, co? Co świat, co ma sens. Teraz byśmy powiedzieli, że jesteśmy w innym bionie. Cokolwiek to jest. Piękne, ruchome platformy. Naprawdę jest ich bardzo dużo. Chyba więcej niż w zwyczajnym Marianie. O, tutaj znowu punkt troszkę frustrujący, bo jak jestem mały, to nie zbiorę wszystkiego. Ale mogę sobie tutaj ponabijać. Znowu nie pamiętam, czy były w Marianie. A nie, to jest zwykłe. Bo są też takie te miejsca, gdzie można walić w bloka i nabić z tego bloka kilka monetek, co dokładnie też jest w Gianie. I znowu nie pamiętam, czy jest w zwykłym Marianie, więc porównuję się do Giany cały czas. No bo nie pamiętacie, jak lubicie moje filmy, że tak naprawdę zakochałem się na Commodore w grze Super Mario Bros. Bo było to dokładnie to właśnie, o czym marzyłem po graniu w Super Mario Land kiedyś. No a później się dowiedziałem, że ten Super Mario, jeszcze w czasach oryginalnych, tak, kiedy to nie było retro, że ten Super Mario Bros. Na Commodorku jest podróbką Giany, a tak naprawdę z ubożeniem Giany, bo animacje nawet były... O, uwaga! Cicho! I słuchamy pięknego kankana, bo mamy nieśmiertelność. Kankan mi się nawet kojarzy bardziej z Lemmingami, bo był chyba w pierwszym levelu. Na Commodorku też. Ale dobra, co ja mówiłem? No, że myślę, że dopiero później poznałem Gianę, no i się przełączyłem na Gianę, bo miała trochę lepsze animacje. Więc w tej chwili moją podstawową grą, do której wracam najczęściej na retro, jest Giana Sisters. Ale teraz z łatwością grania na dobrych... znowu się udało. Na dobrym ekranie Super Mario Land znowu. Myślę, że zagości. No w sumie też możliwości grania w nim na różnych sprzętach, no ale jakoś tak, jak jest pod ręką na Switchu, to... tylko 2 życia, ale mogło być gorzej. Tutaj może zaryzykuję, ale mogę przebiec przez to. Grzybek. Klasyczny platforming. Znowu element, gdzie żubów jest kłopotliwy. I tutaj dziwne, no tak, jest coś, co wygląda jak UFO, co ma sens w tym levelu. To też trzeba niszczyć na 2 razy. Za chwilkę będzie, jeśli dobrze pamiętam, mój ulubiony level. No, o ile dożyję. Ale z 12 życiami chyba dożyję. Jak widzicie, są tu jakieś checkpointy, nie zaznaczone wyraźnie, ale są i to czasami więcej niż 1 na level. Tutaj mamy gdzieś schowanego bloka. Jest znowu fajny case, gdzie możemy biegać przez dziury. I kolejne życie. Ale tu już się robi moment, gdzie zdobycie tych dodatkowych żyć jest wyzwaniem. Właśnie skrzaniłem i już nic z tego nie będzie. A będzie tylko trudniej. Więc powoli życia zaczną się kurczyć. Wszystkich leveli jest chyba 20 kilka. I nie doszedłem, szczerze mówiąc, daleko dalej niż do połowy jeszcze, ale teraz się postaram. I jak widzicie, jest mój ulubiony level, czyli ufoki w wodzie. Tak shooter się z tego robi. Ale taki shooter z marianowymi elementami. Nie wiem, czemu bardzo lubię w platformówkach levele wodne. Chociaż zwykle są bardziej swobodne, a tutaj mamy side-scrollera, tak więc trochę coś innego. A to bardzo lubię na przykład z tego, z Donkey Konga, levele, gdzie się pływa. Oczywiście w tych boksach też coś może być poukrywane. Te ośmiornice są perfidne, bo wybuchają 2 pociskami. Jaj. A ciekawe, na Switchu jest autofire tutaj, a na... Wydaje mi się, że na... bo on mapuje przyciski. No tak, ten jest zwykły, a ten jest autofire. Dlatego się dziwiłem, że na Switchu jest autofire. Czyli tak należy grać, żeby było oryginalne doświadczenie.
Udałoby się przejść bez niszczenia go, niszcząc te boksy. Tak, nagrywa się już wszystko. Bo jak coś takiego pójdzie w kosmos. O, widzicie, jak się ładnie złożyło? 3 życia. Mamy nawet 15 żyć. I przechodzimy do światów, które się kojarzą z trudnością. Lądujemy na Wyspach Wielkanocnych, więc naprawdę Mario ten podróżnik. O! Biegł się. No. Zaczyna się. Choć oczywiście troszkę lepiej mi idzie. Nie mówię, że dużo lepiej, ale troszkę lepiej, jak się mogę skupić i nie gadać. No, klasyczny marianowy element. Jak się nazywało? Te wyrzutnie? Chyba rakiet, widzicie, bo to ma napęd. To nie jest pocisk. Przynajmniej tutaj, może normalnym Marianie jest pocisk, ale tu, skoro ma napęd, to jest rakieta. Ale tu mamy boksa wielokrotnego użytku, dokładnie jak w Gianie. Powiedzcie mi, czy też tak było w zwykłym Marianie? Naprawdę ładnie ta gra wygląda na dużym ekranie, tak jakby to był jakiś taki pixel art. No i ogromna zaleta grania na Switchu jest taka, że szczerze mówiąc ta gra jest świetna, ale właśnie mniej więcej gdzieś po tym momencie zaczyna mnie troszkę męczyć. Chętnie bym sobie zrobił przerwę. No i cóż. Kurde molek, widzicie, moja jakość gry spada. No więc na Switchu jest to oczywiście bardzo proste przez save'y. Ale spróbuję się jeszcze skupić i chociaż jeszcze z 2 levele dojść dalej. Do tego momentu, gdzie tak klasycznie, przynajmniej kiedyś, jak grałem to na zwykłym Game Boyu, często kończyłem. Tutaj mamy chmurki, nie wiem, czy są chmurki, które nie są proste, bo trzeba ładnie na nie spaść z góry, a nie z boku. Bo jak się spadnie na nie z boku, to są śmiertelne. Wolno przeklinać work. Z rzadka. Bardzo płynna animacja, oczywiście nie ma żadnych wad oryginalnych wyświetlaczy, są tylko same zalety, więc naprawdę jest to dobry setup do grania na Game Boyu. Goni. Nie! Co ja zrobiłem? A, i to był ten moment, gdzie chyba trzeba użyć kamiolca, żeby się dostać wyżej, a może nie? To już był koniec levelu. Wow. No dobrze, żeby ten odcinek nie był piekielnie nudny. A, tu jest jeszcze continue i nie wiem dokładnie jaka jest logika tych continue, ale im dalej dojdziesz, tym jest więcej. Ostatnio właśnie grając już na Switchu pierwszy raz miałem 2, ale nie będę wam już tym torturował, tylko wczytam coś jeszcze dalszego. To jest kolejny level, gdzie po prostu już się robi dla mnie dosyć trudno. Mamy te wszystkie, a może to się właśnie wiąże z czasem gry, też jak wspomniałem. Bo jak właśnie już zagrałem po raz pierwszy na Switchu po przerwie, znaczy w sensie doszedłem gdzieś do połowy i później zacząłem grać po przerwie, to tak szło mi dużo lepiej, więc myślę, że właśnie to jest kwestia zmęczenia, czy to jakiegoś znużenia trochę wręcz podświadomego. Bo widzicie, że tu jest dużo pułapek. Dajcie znać, jeśli lubicie tę grę, jak daleko doszliście, czy ją przeszliście, pewnie tak. No mi się może dopiero na Switchu uda ją przejść. Ale obiecałem sobie, że nie będę używać metody save and continue, czyli jakby cofać się zaraz po stracie życia. Zobaczymy, na ile starczy mi wytrwałości. A tutaj się oczopląsu można dostać na dużym ekranie. Całe tło. Nie wiem, co to jest, woda spływająca ze ścian. Co autor miał na myśli? O, tu łatwo przeoczyć pajączka drugiego. O! I można też się dostać pod ogień. No dobra, jak już zginę tutaj, to kończymy. No, może to jest jakiś lak, a może po prostu lamię. Ale właśnie to jest level, na którym potrafię stracić te nawet kilkanaście żyć. Chociaż... można się rozpędzić i też... A tu można... Koniec? Koniec. No dobra, może króciutko jeszcze na koniec. Aha, no jeszcze zobaczmy, czy mamy jakieś dalszego save'a. Tutaj widać czasem bardzo fajne ilości bonusików. To jest co? 3-3, tak. To jest dosyć daleko, jak na mnie. W sensie o jeden level dalej chyba. No widzicie, więcej tego samego, tak? Ale mam 8 żyć, tak? Czyli szło mi dużo lepiej. No bo to już było po save'ie. No, nie cofałem się sztucznie, ale mówię, wypoczęcie, brak znużenia takiego powoduje, że można dojść dużo dalej, więc... I tu już mamy platforming na całego. Tak powinno być, czy my to platformówka. Mamy tu bossa rzucającego kamyczkami.
I chyba na nim sobie skończymy. Zobaczę, czy ja doszedłem gdzieś dalej tylko jeszcze, ale możliwe, że nawet nie. A, doszedłem. 4-1. Dobra, ostatnia chwilka. 4-1 to mamy chyba Japonię, czy coś takiego. Generalnie znowu klasyka, ale inna muzyczka. I pojawia się chyba skaczący Japończyk, którego nie można zabić, można tylko go ogłuszyć. No i mniej więcej tutaj skończyłem ostatnio. Więc ten zmienny klimat jest całkiem fajny, prawda? Dobra, słuchajcie. Żeby Borg miał z czego montować, jak wyjdzie, że z tego nic nie ma, to powiem wam jeszcze króciutko o grze, która nie będzie miała osobnej recenzji. Natomiast już wcześniej pojawił, to jest Super Mario Land 2. Więc jak go pierwszy raz dorwałem już w czasach retro, pomyślałem, jeszcze więcej tego samego. Cudownie. Natomiast ta gra jest inna. Po pierwsze ma save'a, co już na Game Boyu było rzadkością. W czasach, jak nie grałem jeszcze parę lat temu, mój Card jeszcze dawał radę z save'em, więc ile? 20-30 lat wytrzymał. Teraz już nie daje. Ale mamy ją tutaj. No, dziwny level selector. No jest dużo bardziej rozbudowana w sensie ilości leveli. Mamy taką właśnie mapkę, podobnie jak w Super Mario Bros. 3, ikoniczną. Natomiast sam gameplay mnie po krótko mówiąc nie zachwyca, więc pokażę wam może tylko jeden level. Nie podoba mi się sposób poruszania tego Mariana. Jest taki jakby trochę jak Miss Yogi, taki ślamazarny. Wszystko jest już większe, co może się podobać, a nie musi. No jest generalnie Marian. Aha, no mamy też ruch, bardziej rozbudowany ruch, więc w sumie można powiedzieć, że taka progresja jest trochę jak ma Super Mario Bros. Versus Super Mario 3. Ale dużo jest tego ruchu we wszystkich kierunkach, natomiast nie wiem, no, czegoś w tej grze dla mnie brakuje. Więc jeśli ogólnie lubicie Mariana, warto zajrzeć, ale nie gwarantuję, że wam się spodoba, tak? Taka jest sytuacja, więc tylko sygnalizuję, że coś takiego jest. Jak już na przykład sprawicie sobie Switcha online po to, żeby grać w Super Mario Bros., to Super Mario Land, to można je pograć w to. No i oczywiście można pograć też w oryginalny Super Mario Bros., ale tu inny level. Niby wszystko jest ok tutaj, ale po prostu dla mnie jakoś tutaj jest coś, nie ten teges, no tyle mogę powiedzieć. Więc ocencie sami. Ładnie, jest całkiem ładnie, też na tym dużym ekranie, a są elementy znane z innych gier Marianowych, no ale to nie to. Więc bardzo, bardzo, bardzo wam polecam Super Mario Land w każdej możliwej formie. Niedługo może z kolejnego odcinka dowiecie się, jakie są jeszcze inne opcje grania, jeśli nie chcecie grać na Switchu. I dziękuję wam, Frabi Retrogalnia.